23 listopada 2023 roku miałem okazję być na evencie promującym najnowszą odsłonę Tekena, tym razem z numerkiem 8. Pojechałem tam z Bartem, który Tekenem oddycha, a ja jako wesoły, rubaszny, typowy baton masher, który lubi, aby było fajnie, kolorowo i przyjemnie, i powiem wam, że warto czekać na nową odsłonę bijatyki od Namco Bandai, bo Tekken 8, jak w sumie niemal każdy poprzedni, zarządzi na rynku bijatyk. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to zapowiedź gry Tekken 8 na podstawie przedpremierowego eventu. Zapraszam. Najbardziej interesował mnie tryb fabularny. Tak, wiem, inaczej niż 99% globu, ale ja lubię fabuły. W części 7 historia była cieniutka, opowiedziana w najmniej interesujący sposób za pomocą statycznych bieda komiksów. W porównaniu do historii w Mortal Kombat wypadało to blado, ale wiedziałem, że 8 dostanie zupełnie nowy tryb fabularny i się nie zawiodłem. Jest moc. Historia jest opowiedziana za pomocą długich cutscenek, które płynnie przechodzą w walkę. Podobnie jak w Mortalu. Ale historia to nie tylko gadające głowy, mamy tutaj epickie wydarzenia, w których biorą udział lubiane postacie. Zapomnijcie o bieda komiksach, teraz fabuła ma rozmach rodem z kina akcji i o to chodzi. Fajne jest też to, że każdy z bohaterów gada w swoim macierzystym języku, choć dziwnie wypada to, że wszyscy i tak się doskonale rozumieją. Widać, że na turniej Tekkena trafia nie byle kto, tylko sami poligloci. Na evencie było nam dane zagrać jedynie w 3 rozdziały i przyznam, że tylko rozbudziło to mój apetyt na więcej. Wybór zawodników jest zacny, powróciło wielu lubianych fighterów, oczywiście w postarzonej formie. Jest też mój ulubiony Horang i nim grałem na evencie najwięcej, nawet próbując swoich sił w mini turnieju. Walki są niezwykle widowiskowe, choć można widowiskowość zmniejszyć w opcjach, jak komuś przeszkadzają te wszystkie wybuchy i eksplozje. Mnie jednak jara efekciarstwo w bijatykach i dla mnie te wszystkie cuda tylko sprawiały, że jeszcze fajniej mi się lało po pysku. Ale mistrzowie pewnie zmniejszą te elementy do minimum. Powróciło slow-mo, gdy obie postacie mają mało HP i wspólnie wyprowadzają cios i jeden z nich skończy rundę. Niewiele razy zdarzyło mi się tego efektu doświadczyć, ale za każdym razem jest to niezwykle fajne, widowiskowe i jara w opór. Ciosy Rage-Art wrzucają szalenie widowiskową animację, w której przeciwnik dostaje potężne obrażenia pod warunkiem, że cios wejdzie. Aby nie było za łatwo, można go odpalić jedynie raz na rundę. Walki są dość nieprzewidywalne, oczywiście oczami lajkonika jak ja, ale osoba oglądająca je obok może być zachwycona niesamowitą dynamiką i efekciarstwem całego pojedynku. Nie zabrakło dodatkowych trybów, które są cóż, osobliwe. Mamy Arcade Quest, który poprzez infantylną grafikę opowiada historię naszej postaci, która pnie się w rankingu Tekkena w salonach arcade. Można gadać z innymi osobami i pobiegać po wirtualnym mieście. Nie jest to zły pomysł, bo tworzymy własnego awatara, możemy grać z innymi graczami, czy podjąć się jakichś wyzwań, a jeśli uda nam się je wypełnić, otrzymamy expa. Problemem dla mnie w tym trybie była infantylność i pójście w stronę Simso-podobnej stylistyki. Wolałbym chyba jednak dorosłych bohaterów, a nie takich małych z wodogłowiem, no ale to jedynie stylistyka. Na same pojedynki w Tekkenie nie ma to większego wpływu. Pamiętacie Tekken Ball, czyli piłkę plażową, która zadebiutowała w 3. odsłonie, a potem chyba pojawiła się jeszcze w Tag Tournament i od tamtego czasu o niej zapomniano? No to wraz z 8. odsłoną tryb powraca i jest naprawdę całkiem sympatyczny. Można spędzić ze znajomymi po kilku szklankach łychy bardzo miło czas, waląc piłką plażową w japę oponenta. Oczywiście nie zabrakło specjalnych trybów nauki. Mamy tutaj mnóstwo statystyk na temat każdego ciosu, łącznie z klatkami animacji i przewagą klatek animacji. Dla osób grających kompetytywnie to kompendium wiedzy, które pewnie będą musieli mieć w małym palcu. Dla mnie, osoba, która po prostu naciska guziki, nie ma to zupełnie znaczenia, ale warto zauważyć, że takie tryby też są. Cieszą w grze też smaczki, jak to, że jednej z postaci użycza głosu sam Vincent Cassel. Jak wspomniałem, każda z postaci gada w swoim macierzystym języku i ma to swój urok. Niestety zabrakło Lidii Sobieski, choć pan Harada wspominał, że możliwe
możliwe, że się pojawi, ale bardziej to będzie w płatnym DLC-ku. Trochę szkoda, bo nic tak nie podbudowuje w nas ducha narodu jak pani minister z naszego kraju lejąca dupska germańskim oprawcom. Choć w jednej z planż mamy delikatny easter egg, a może zapowiedź na temat Ewy Kowalskiej. Nie wiadomo co to znaczy, ale może i będzie to kolejna Polka w Tekenie. Zobaczymy. Bardzo pozytywnie w Tekenie 8 zaskakuje oprawa. Areny to miód dla oczu i na pewno są jednymi z najładniejszych aren w bijatykach. Postacie to najwyższa półka w ruchu, wyglądają znakomicie. Oczywiście jak kogoś jara, można kustomizować fatałaszki, ale ja nigdy tego nie lubiłem i chyba nie polubię. Niemniej można tam pobuszować, a swoich wykrętów odzianych w różne dziwaczne łachy z lumpeksu wystawić na pojedynek z innymi maniakami Tekena. Kreator ma naprawdę szerokie możliwości, można tam spędzić wiele godzin, dostosowując niemal co do milimetra elementy ubioru naszej postaci. No ale jak mówiłem, to nie dla mnie. Jednak wspominam, że ta funkcja nadal jest tutaj dostępna. Tekken 8 jawi się jako nowy król bijatyk. Dla wielu nowy Mortal Kombat nie dowiózł, a o Street Fighterze też jakoś ucichło, ale Tekken szalenie widowiskowy, dynamiczny i dobrze z tego co udało mi się obejrzeć zaprojektowaną fabułą może na rynku bijatyk sporo namieszać. Każda odsłona to spore wydarzenie dla osób siedzących w temacie bijatyk i ten event pokazywał, że z 8 nie jest inaczej. Czuć było podniecenie i ciekawość tekenowych wymiataczy, co dobrego przyniesie nowa część. Jednak dla zwykłych maszerów to nadal szalenie efektowna i piękna gra, która nie tylko sprawi sporo radochy podczas lania po pysku ziomków przy wódeczce, ale i do tego bardzo przyjemna do oglądania, bo i jest na co popatrzeć. Jak dla mnie Tekken 8 to tytuł, który każdy fan bijatyk powinien sprawdzić. Gra pojawi się na Xboxie Series S i X, PlayStation 5, jak i PC-tach już 26 stycznia 2024 roku, więc początek nowego roku będzie na pewno efektowny. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.